Hej, tu Sesia, zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym pogadamy sobie na temat dezynfekcji kosmetyków, higieny kosmetyków, terminów ważności i wszystkiego, co jest niezbędne i istotne w utrzymaniu właśnie czystości, higieny i zdrowia kosmetyków, no i naszych skór oczywiście. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie od terminów ważności, czyli kluczowego elementu, jeżeli chodzi o zdrowie i higienę kosmetyków. Czy trzeba tych terminów ważności przestrzegać? Czy można je przeciągać? Jak dużo można je przeciągać? O tym odpowiemy sobie właśnie w tym panelu. Zacznijmy sobie od tego, jak czytać te terminy ważności. Na każdym opakowaniu powinna znaleźć się informacja na temat daty ważności kosmetyku. I jest to albo podana konkretna data ważności, do której możemy używać kosmetyków w bezpieczny sposób, bądź jest to taka ikonka, taki obrazeczek z cyfrą w środku i ta cyfra odpowiada miesiącom, przez który możemy w bezpieczny sposób używać kosmetyku. Tutaj mamy na przykład puder, na którym jest ikonka otwartego słoiczka i tutaj jest 12M, co oznacza po prostu 12 miesięcy bezpiecznego używania. Jeżeli na kosmetyku znajdują się i data ważności, i taki słoiczek narysowany, to w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na ten słoiczek, ponieważ data ważności może dotyczyć na przykład zamkniętego produktu. Natomiast data słoiczka pokazuje nam datę użytkowania kosmetyku. To, co jest bardzo, bardzo istotne, ta data na słoiczku dotyczy daty pierwszego otwarcia, a nie daty pierwszego użycia. Czyli jeżeli macie na przykład jakiś puder i kupujecie sobie jakiś drugi w zapasie, warto jest powstrzymać się od tego, żeby od razu go otworzyć, powąchać, spróbować, jeżeli mamy jeszcze poprzedni produkt, bo czasami okazuje się, że jest jakaś końcówka, ale ta końcówka starcza nam jeszcze na kilka miesięcy, a w tym czasie, jak już produkt otworzyliśmy, ta data ważności już leci. I teraz takie odwieczne, bardzo nurtujące nas wszystkich pytanie, czy trzeba tych dat ważności przestrzegać, czy można dłużej używać kosmetyku, czy jest to bezpieczne, czy jest to zdrowe. Tutaj jest podobnie jak z datami ważności produktów spożywczych. Jeżeli mamy konkretną datę, do której możemy zjeść jogurt, ale jest, nie wiem, 2-3 dni po tej dacie, i widzimy, że opakowanie nam nie spuchło, że jogurt cały czas pachnie tak jak trzeba, nie zważył się, w smaku też jest ok, to wciąż możemy to zjeść, ponieważ jest to data, kiedy na 100% ten produkt jest bezpieczny do użytkowania. Tutaj jest podobnie, jest to data, która informuje nas, że na pewno ten kosmetyk jest bezpieczny do tego czasu. Po tym czasie wciąż można używać kosmetyków, natomiast warto jest zwracać uwagę na ich zapach, na ich konsystencję, na ich formułę, na to, czy coś się z nimi nie dzieje. Myślę, że większość z nas ma palety cieni, które kilka lat leżą i jakby wciąż są ok. Natomiast nie zachęcam mimo wszystko do tego, aby używać jakichś kosmetyków 8, 10, 15 lat po dacie ważności, ponieważ może to być już trochę niebezpieczne. Wydaje nam się, że wciąż ten kosmetyk działa, wciąż jest ok i nic się nie dzieje, ale to, co się dzieje mikrobiologicznie z tym kosmetykiem, już wcale nam nie mówi, że powinniśmy używać takiego kosmetyku dalej. Dlatego zachęcam, abyśmy podchodzili jednak rozsądnie do przeciągania tych dat ważności, ponieważ jak widać na tych zdjęciach, już kilka miesięcy po dacie ważności w kosmetyku znajdują się bakterie odpowiedzialne m.in. za zapalenie opon mózgowych. Większość z nas ma co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt kosmetyków, więc w jaki sposób zapamiętać te wszystkie daty ważności? Pierwszą opcją jest po prostu zapisywanie ich sobie na opakowaniu, czyli bierzemy sobie na przykład jakiś taki niezmywalny marker i piszemy sobie datę, kiedy otworzyliśmy dany kosmetyk. Możemy również przykleić sobie naklejeczkę, na którą napiszemy sobie po prostu tą datę otwarcia, albo to, co ja preferuję, to, co ja stosuję przy swoich kosmetykach, to jest aplikacja w telefonie. Ja mam akurat aplikację Fresh Things. Tutaj możecie zobaczyć tą aplikację. Jest to aplikacja, w którą wrzucam wszystkie kosmetyki, które po prostu otwieram. W dniu otwarcia po prostu robię zdjęcie, robię sobie tam jakąś notatkę, sprawdzam sobie właśnie ten słoiczek z cyferką, czyli ile miesięcy mogę danego produktu używać, zapisuję sobie i ta aplikacja pilnuje mi, ile jeszcze miesięcy użytkowania mi zostało. To jest generalnie aplikacja do różnych rzeczy, bo tutaj można sobie na przykład wrzucać jakieś produkty spożywcze, różne inne. Ja ją stosuję
stosuję do kosmetyków, żeby nie musieć właśnie zapisywać na opakowaniu tych dat, bo one czasami się rozmazują, naklejki się odklejają, a jednak przy pracy wizerzysty, kiedy ja z tymi kosmetykami podróżuję, to takie odklejające się naklejki raczej nie są ani przyjemne, ani ładne. A w aplikacji mam wszystko zapisane, mogę sobie na bieżąco kontrolować, ile mi zostało jeszcze czasu do zużycia danego kosmetyku. Jeżeli wydaje nam się, że coś jest z kosmetykiem nie tak, to co to może być? To po pierwsze, w przypadku jakichś płynnych kosmetyków właśnie rozwarstwienie się, czyli pojawienie się jakiejś takiej olejowej warstwy, czy jakiejś takiej wodnistej warstwy u góry, a jakiejś gęstszej na dole. To może być zmiana zapachu na taki bardziej taki piekący, alkoholowy, albo po prostu taki zepsuty, taki lekko jakby spleśniały zapach. Te zapachy są różne, bo to też zależy od kosmetyku, ale jeżeli zapach jest jakiś niepokojący, też wywalamy. Jeżeli na takich tłustych kosmetykach typu kremowe róże, bronzery, szminki pojawiają się takie jakby bąbelki, to też już może być niepokojący sygnał, ale nie musi, bo czasami jeżeli trzymamy na przykład róż w jakimś, nie wiem, jest gorąco, na przykład jest lato i trzymamy gdzieś na wierzchu, to też potrafi się delikatnie kosmetyk pocić, więc tego po prostu nie pomylmy. No i patrzymy również na to, w jaki sposób ten kosmetyk funkcjonuje na naszej twarzy, jak on się nakłada. Jeżeli używaliśmy jakiegoś podkładu, który zawsze fantastycznie się sprawdzał, a tutaj nagle coś się marze, coś się rozwarstwia, coś się odkleja, być może po prostu kosmetyk jest zepsuty. Jeżeli cienie nie trzymają się powiek, jakoś się dziwnie po prostu odklejają, nie trzymają się nawet na bazie, to też może być znak, że kosmetyk już po prostu stracił swoje właściwości. Koniec panelu na temat terminu ważności, więc przechodzimy do tematu, jak przedłużyć i czy w ogóle da się przedłużyć tą datę ważności kosmetyków. Skoro powiedziałam już jak, to domyślacie się, że są takie opcje, aby tą datę ważności przedłużyć, więc opowiem Wam teraz o tym, w jaki sposób to zrobić. I fajnie się ich stosować nie tylko po to, żeby przedłużyć datę ważności, ale po prostu, żeby nasze kosmetyki nie zepsuły się szybciej, bo tak też może się zdarzyć. Więc tak jak już na pewno domyślacie się, pierwszym ze sposobów przedłużenia trwałości kosmetyków jest utrzymywanie ich w odpowiednich warunkach. Odpowiednie warunki to jest przede wszystkim odpowiednia temperatura i wilgotność. Czyli staramy się nie trzymać kosmetyków na parapecie, przy oknie, na kaloryferze, w łazience, w jakimś takim odsłoniętym miejscu, gdzie jest duża wilgotność, czy w innych miejscach, które po prostu narażają nasz kosmetyk na bardzo wysoką bądź bardzo niską temperaturę, no i właśnie taką wysoką wilgotność, jak na przykład w łazienkach. Natomiast jeżeli trzymamy kosmetyki w kosmetyczce, a kosmetyczkę w jakiejś szafce czy szufladzie, to jest jak najbardziej spoko. Tutaj bardziej o wilgotność chodzi, jeżeli na przykład trzymamy jakiś puder po prostu na wierzchu obok, nie wiem, prysznica, wiecie o co chodzi. Dlatego staramy się po prostu trzymać kosmetyki w temperaturze pokojowej. Ani w gorącu, ani w zimnie nie musimy ich wkładać do lodówki, chyba że producent zaleca, tak jak w przypadku kosmetyków marki Fridge, które warto jest trzymać w lodówce, ale takie zwykłe kosmetyki z drogerii czy z perfumerii po prostu trzymamy w temperaturze pokojowej. Kolejnym krokiem w przedłużeniu trwałości jest utrzymywanie higieny kosmetyków, o której za chwilę powiem troszeczkę więcej. No i bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli kluczowa rzecz, czyste pędzle. Bo to właśnie pędzle przekładają te bakterie z naszej skóry na kosmetyk, z kosmetyku na skórę i potrafią nam nagromadzać te bakterie niekorzystne dla nas. Dlatego warto jest utrzymywać pędzle w czystości. Musimy sobie wyobrazić, że na takim pędzlu brudnym, który używałam 2 razy, no tutaj pewnie nic by mi się nie stało, ale jeżeli będę używała go przez kolejny tydzień i codziennie dokładała kosmetyku, nakładała na twarz, to po pierwsze tutaj nagromadzają się bakterie, które przenoszę później do powiedzmy pudru. W tym pudrze też już są jakieś tam bakterie, ale dokładam tych bakterii z tego pędzla, potem przekładam na twarz, dokładam tych bakterii tutaj, a moje bakterie dokładam tu z powrotem, więc to wszystko się miesza i nagromadza i później jak zostawiam ten pędzel, to znowuż nagromadzają i rozmnażają się te bakterie, więc im dłużej zostawiamy taki pędzel brudny, tym więcej tych bakterii się na nim nagromadza i potem coraz więcej przenosi do kosmetyku, który używamy. Dlatego tak bardzo istotne jest czyszczenie naszych pędzli. W szczególności, jak już mamy jakiegoś leniucha, nie chce nam się czyścić tych pędzli, najważniejsze, żeby czyścić
pędzle po produktach kremowych. To jest taki must. Natomiast no, oczywiście suchych też tutaj tak wiecie generalizuję, jakby jedne i drugie są istotne, ale te kremowe to jednak jest ta wilgotność, która sprzyja rozwojowi bakterii. I zanim ktoś pomyśli, że skoro puder jest suchy, to mogę sobie umyć pędzel raz na miesiąc, to pomyślcie sobie, że nasza skóra nie jest sucha. Jeżeli nakładamy na nią podkład, to jest na niej coś mokrego, więc na tym pędzlu też troszeczkę jednak czegoś mokrego się pojawia, więc wiecie, po prostu myjcie pędzle. Przejdźmy zatem płynnie do ostatniego panelu, czyli jak czyścić, więc może skoro o tych pędzlach, to powiem Wam, jak czyścić pędzle. Ponieważ jest wiele kosmetyków, wiele sposobów, są różnego rodzaju spreje do mycia, czy jakieś płyny do mycia pędzli, są mydełka, szampony, olejki, różne rzeczy i czym najlepiej jest te pędzle myć. Ja jestem zwolenniczką wody. I tutaj nie mam na myśli czystej wody, tylko po prostu mycia jakimś produktem i płukania pod bieżącą wodą. Ponieważ wiem, że jest dużo kosmetyków typu jakieś takie płyny, spreje do szybkiego czyszczenia pędzli, do dezynfekcji pędzli i tak dalej. Uważam, że jest to spoko, może tak sporadycznie, żeby sobie raz na jakiś czas przemyć w ten sposób pędzel, kiedy się spieszymy, ale jednak woda z jakimś produktem myjącym jest w stanie nam najlepiej ten pędzel oczyścić z kosmetyku, z bakterii i z pigmentu. Tutaj higiena u wizerzystów trochę się różni od tego, co my osobiście dla siebie tak naprawdę potrzebujemy, więc nie uważam, że potrzebujecie jakichś specjalnych płynów do dezynfekcji, do sterylizacji i tak dalej. Moim zdaniem wystarczy spokojnie woda plus jakiś produkt do mycia, coś, co się spieni, czyli wiele osób bardzo lubi olejki do mycia ciała jako produkt do mycia pędzli. Typowe szampony do włosów, na przykład w kostkach, czy szampony właśnie do pędzli, mydełka, naprawdę co wolicie. Warto jest taki umyty pędzel dokładnie spłukać pod wodą, delikatnie odcisnąć nadmiar wody i zostawić w pozycji leżącej albo pionowej, jeżeli możemy gdzieś to powiesić, ale nie musimy. Możemy po prostu położyć. Ja bardzo lubię, jak kładę pędzle na ręczniczek, to podwinąć sobie trochę ręczniczek z jednej strony, żeby one były lekko w ten sposób przychylone. Wtedy wiem, że woda nie dostaje się tutaj, nie będzie mi rozwalać pędzla, tylko będzie po prostu spływała w razie czego w tym kierunku. Są również takie ochronne, takie osłonki na pędzle, które możemy włożyć, żeby one nie traciły kształtu. Natomiast ja zachęcam, aby zrobić to już pod koniec wysychania albo kiedy pędzle już są suche. Ponieważ jeżeli nałożymy je na mokre pędzle, to ta woda nie wyparuje w odpowiednim czasie, te pędzle mogą nam po prostu zacząć śmierdzieć, więc zachęcam do tego, żeby najpierw je zostawić do wyschnięcia, a dopiero potem, jeżeli mamy taką potrzebę, włożyć sobie w taką osłonkę, żeby pędzel miał wciąż swój odpowiedni kształt. Koniec o pędzlach, przechodzimy do kosmetyków, ponieważ higiena opakowań również jest bardzo istotna i może przedłużyć nam trwałość naszych kosmetyków. Więc w jaki sposób czyścić kosmetyki? Wydaje mi się, że to jest bardzo taka, wiecie, oczywista i trywialna sprawa, ale zobaczcie, takie jakieś zabrudzenia, które są tutaj, to też wszystko nagromadza bakterie, sprawia, że w ogóle kosmetyk wygląda niehigienicznie i nie chce go nam się używać, więc warto jest takiego rodzaju zabrudzenia czyścić. I czym? To już naprawdę jest dowolność. Możemy użyć po prostu jakichś mokrych chusteczek, czy zwilżyć jakąś ściereczkę, szmateczkę, na przykład płynem micelarnym, czy jakimś płynem dwufazowym. Ja bardzo lubię używać płynu dwufazowego przy jakichś takich mocnych zabrudzeniach, takich zaschniętych, które nie chcą mi zejść, na przykład na maskarze, albo czasami na opakowaniach paletek cieni, są czasami jakieś takie, wiecie, aż takie lepkie, jakieś takie nie wiadomo od czego. To takie zabrudzenia warto jest po prostu poprzecierać właśnie jakimś takim płynem do demakijażu, czy jakimś płynem dwufazowym. Natomiast całe opakowanie możemy po prostu przetrzeć wilgotną szmatką. Dobrze sprawdzają się też chusteczki do demakijażu, chusteczki takie higieniczne do mycia ciała czy okolic intymnych. No i możemy również używać jakiegoś kosmetyku na bazie alkoholu, który oprócz tego, że nam wyczyści daną paletkę czy inny kosmetyk, to jeszcze nam trochę ten produkt zdezynfekuje, co również działa na korzyść trwałości. W takim wypadku po prostu spryskujemy jakiś ręczniczek, ściereczkę, wacik takim produktem i przecieramy opakowanie. Wiem, że może się wydawać, iż spryskanie opakowania i zostawienie alkoholu do wyparowania będzie lepsze, ale w przypadku opakowania radziłabym raczej przecierać kosmetyk, ponieważ alkohol może nam troszeczkę to opakowanie jakby niszczyć, dlatego lepiej jest albo po prostu użyć zwilżonej alkoholem
jakiejś szmatki, albo po prostu spryskać i przetrzeć. Możemy również od czasu do czasu zdezynfekować nasze kosmetyki bez względu na to, czy są to produkty kremowe czy suche. Wtedy sięgamy po 70% alkohol izopropylowy i po prostu spryskujemy kosmetyk z odległości. To jest mniej więcej, nie wiem ile centymetrów, no tak powiedzmy z takiej odległości. Czyli po prostu, żeby ten alkohol nam tutaj nie napluł na kosmetyk, tylko żeby był rozpylony taką równomierną mgiełką. Istotne jest, aby przestrzegać tego stężenia procentowego, ponieważ nam się wydaje, że skoro stężenie będzie na przykład 98 czy 99%, to alkohol szybciej wyparuje i nie zepsuje nam kosmetyku. Ale taki alkohol w takim stężeniu wyparowuje szybciej, więc on nam nie zdezynfekuje tego kosmetyku tak jak powinien. Dlatego też do dezynfekcji kosmetyków nie używamy tego samego, co do dezynfekcji dłoni, bo one mają inne stężenie. No i często w ogóle inny składnik, ale to już wiecie, inna sprawa. Taki 70% alkohol możecie sobie zamówić na Allegro. Ja mam taką w ogóle dużą butlę i przelewam sobie do mniejszej buteleczki i ta ze mną jeździ, wiecie, na zlecenia i po prostu jest w przypadku, kiedy muszę tutaj coś zdezynfekować ze swoich kosmetyków czy opakowań. Czyli bierzemy opakowanie, spryskujemy sobie z odległości. Ja zawsze przecieram to, co jest na opakowaniu, na lustrze. Możemy też te brzegi wszystkie sobie powycierać, żeby tutaj ten alkohol nam nie działał na opakowanie, a zostawiamy to, co się dzieje na cieniach czy na innych kosmetykach i zostawiamy do wyschnięcia, do odparowania, więc nie zamykamy palety czy innego kosmetyku, tylko po prostu zostawiamy na kilka minut, żeby po prostu wszystko porządnie odparowało. Choć wizerzysci stosują takie dezynfekowanie po każdej klientce, my w takim naszym codziennym makijażu absolutnie nie mamy takiej potrzeby, żeby po każdym użyciu dezynfekować nasze cienie, palety, no bo to są nasze produkty, nie są używane na innych osobach. Jeżeli mamy taki alkohol w domu i używamy go do czyszczenia opakowań i różnych innych rzeczy, to możemy po prostu raz na jakiś czas użyć go również do zdezynfekowania kosmetyków, ale jest to taka moim zdaniem opcjonalna rzecz. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Ja odpowiadam na wszystkie komentarze, więc bez obaw. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla tego kanału i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!